Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku numerologicznym z cyklu Numerologia od podstaw. Dziś omówimy sobie kąt ekscentryczności, czyli taki element portretu, który już na wstępie, jak będziecie czytali sobie o nim gdzieś w internecie, to będzie wskazywał na dwie ścieżki rozumienia, na dwie ścieżki interpretacji. Ja pracuję z systemem, który idzie głównie jedną ścieżką, ale jeśli dołączę sobie ten drugi sposób patrzenia, to kto wie, może to pogłębi interpretację. Warto zawsze sobie oglądać te różne ścieżki, różne pomysły numerologów, bo one mogą wnosić jeszcze coś do naszej interpretacji. Na początku drogi to ja tego nie polecam, ale gdzieś już w trakcie, kiedy jesteśmy osadzeni w jakimś systemie, to warto sobie tam poszukać jeszcze tego, co inne systemy nam proponują. Jak obliczamy kąt ekscentryczności? Zaczniemy od tego, a potem sobie powiemy, co to w ogóle znaczy. Pierwszy sposób obliczania, bo są dwa, to jest suma wartości liczbowych imion i dnia urodzenia. No i tutaj znowu zaczynają się rozbieżności między różnymi systemami numerologicznymi, które imiona brać pod uwagę. Ja pracuję w taki sposób, że biorę pod uwagę to, co jest zapisane w metryce urodzenia, później w dowodzie osobistym. Więc te imiona biorę pod uwagę, ale jest tutaj pełna dowolność, jeśli ktoś chce wziąć pod uwagę również imię z bierzmowania, jakieś imiona duchowe, nie ma problemu. To już niech sobie sprawdzi, jak to u niego działa wtedy. I co działa bardziej. Czy tylko to, co jest zapisane w dowodzie osobistym, czy może jeszcze z dodatkiem tych pozostałych imion. Więc jeśli mielibyśmy kogoś, kto sumarycznie z imienia lub imion, bo zależy od tego, ile ma dwójkę, a urodził się 4 dnia chociażby, to powiemy, że kąt ekscentryczności wynosi 6. Jeśli ma, nie wiem, 6 z imion, no i niech będzie też się tego 4 dnia urodził, no to będziemy mieć w rezultacie 1. I tak dalej, i tak dalej. I ten sposób dowiadywania się, jaką wibrację niesie kąt ekscentryczności, jest proponowany przez dwie ścieżki. Jedna ścieżka mówi o tym, że to, co ukazuje kąt ekscentryczności, to jest informacja, w jaki sposób będziemy realizowali swoją drogę życia i jakie cechy charakteru mamy gdzieś głęboko zakorzenione w podświadomości i one będą musiały w jakiś sposób się ujawnić. To jest ten system, którym ja nie pracuję, ale ciekawe jest to założenie. W jakiś sposób gdzieś się te zbiory dwa nakładają na siebie, tego drugiego tłumaczenia z tym, o którym powiedziałam teraz. Jakie jest drugie? Drugie to jest, Włodzimierz Zylbertal to nazywał taka gęba, którą nadaje nam otoczenie, czyli to, czego otoczenie od nas wymaga, żebyśmy byli przez nie zaakceptowani. To jest ta informacja. Co podoba się otoczeniu, jakie cechy w nas by się podobały, gdybyśmy ich używali. I te dwa kierunki, to sobie będziemy omawiać. Tam jeszcze Włodek dodawał, że to jest, właściwie to są takie cechy, które my byśmy chcieli ukryć. I czasem tak się może zdarzyć, że to są cechy, których my nie chcemy w nas, ale w jakiś sposób wyciekają z nas, bo otoczenie wymaga, żebyśmy byli zaakceptowani przez nie. I teraz, czy my chcemy? No zazwyczaj, my jesteśmy zwierzętami stadnymi. Nie jest normalne, jeśli ktoś nie chce funkcjonować wśród ludzi. Lub w ogóle wśród jakichś grup, nie wiem, zwierząt chociażby. Jak już się zraził do ludzi, no to chce znaleźć to miejsce, tę wspólnotę gdzie indziej. Jak chcemy się tak całkowicie odizolować od wszystkiego, to coś jest nie tak. Więc tu musimy założyć, że ten kąt ekscentryczności ma bardzo duży wpływ na nas. Że my chcemy w jakiś sposób, że czasem to jest tak, że my jakby stoimy na rozdrożu, bo kąt ekscentryczności nie współdziała na przykład z dalszą częścią portretu i wtedy może być kłopot.
To drugie tłumaczenie, czyli to, czego wymaga od nas otoczenie, żebyśmy mogli być zaakceptowani, co tak wypływa z nas, pomimo tego, że nie zawsze chcielibyśmy to pokazać, jeśli oczywiście inne części portretu działają przeciwnie. To może być zauważone w drugim sposobie liczenia, czyli poza tymi imionami i dniem urodzenia mamy jeszcze jeden element, który możemy wziąć pod uwagę jako kąt ekscentryczności. To jest przezwisko nadane przez otoczenie, bo to szczególnie będzie mówiło nam, czego otoczenie od nas oczekuje. Jakie cechy dla otoczenia są wartościowe w nas, że chciałoby widzieć je w nas. No i teraz możemy zauważyć, że czasami my dostajemy jakieś przezwiska od otoczenia i możemy też zauważyć, że w zależności od grupy, w której jesteśmy, to te przezwiska mogą być inne. Więc to nie jest tak, że całe otoczenie, cały świat chce od nas tego. Tylko jak wchodzimy do jakiejś grupy, to ta grupa w jakiś sposób do nas podchodzi, jakoś nas nazywa. I to nie musi być konkretnie przezwisko, bo to może być również zdrobnienie imienia, skrót jakiś, cokolwiek, czyli na przykład Beata Bea. Tak? No i teraz może nam się to podobać, a możemy dostawać piany na usta, bo jak słyszymy ten skrót albo słyszymy jakąś zmianę, zdrobnienie Beacia na przykład, to już tam się krew nas zalewa. Nie? I to też może być informacja, jak bardzo nie chcemy tej energii pokazywać w nas. Więc tu warto sobie zrobić badania, co tam ewentualnie się pojawia. No i teraz przeprowadzimy sobie może nie tyle badanie takie, choć może trochę też. Połączymy sobie te dwa kierunki w jakąś opowieść o osobie, która na przykład idzie drogą życia 7, czyli liczba drogi życia, liczba przeznaczenia inaczej, wynosi 7. A jej kąt ekscentryczności na przykład 6, czyli takie dwie liczby, co to jest zgrzyt olbrzymi tutaj. No i gdybyśmy pomyśleli sobie o tym pierwszym tłumaczeniu, czyli że kąt ekscentryczności to jest to, co jest naszą taką głęboką cechą, gdzieś w podświadomości się kryjącą i to ma zostać ujawnione w czasie naszej drogi życia. Że to jest taki potencjał, który pomaga nam realizować naszą drogę życia, to musimy się zastanowić, co znaczy 6 i co znaczy 7 i jak one mogą ze sobą współdziałać. Więc w przypadku kąta ekscentryczności 6, to ten nasz potencjał to jest taka umiejętność współpracy z ludźmi i chęć bycia blisko. To jest bardzo istotne. Chęć traktowania ludzi jak rodziny, zżywania się z nimi, a czasem i w niektórych przypadkach i poświęcania dla innych, takiego brania na siebie różnych, nie wiem, tam obowiązków, odpowiedzialności, jakby zadbania o innych. 7 to jest jakość, która potrzebuje przestrzeni na to, żeby coś przeanalizować, na to, żeby tak właśnie przemyśleć, jakieś wnioski wyciągnąć, żeby dotknąć gdzieś własnej głębi. Więc jak może to się realizować w tym przypadku? Może być tak, że ten nasz potencjał, tej takiej bycia blisko, takiego, może powodować, że na przykład ktoś nas odpycha. Dostajemy takie doświadczenia, że jesteśmy odizolowani od świata, bo my potrzebujemy realizować swoją liczbę przeznaczenia, ale mamy do dyspozycji coś, co w jakiś sposób jest z nią w konflikcie. Trudne dosyć połączenie, gdzie kontekst centryczności wymaga otwarcia na innych, wymaga tej relacji, takiej bliskości. No można powiedzieć serca z sercem, chociaż 6 nie jest może aż tak bardzo mocno z tym związana. 2 byłaby bardziej. Ale tej takiej potrzeby tworzenia relacji społecznych, nawet społecznikostwo. A tu dostajemy doświadczenia czasu dla siebie, przestrzeni własnej. Czyli życie może nas pokierować w tę własną przestrzeń, w której nie ma tych ludzi, w której mamy zostać sami ze sobą. Więc myślę, że to połączenie jest dosyć trudne. W tym sensie, że
jeśli potraktujemy to jako nasz potencjał, ten kontekst centryczności, jako coś, co pomaga nam realizować naszą drogę życia, to pomoże nam w ten sposób, że my będziemy chcieli wchodzić do otoczenia, a otoczenie będzie nas na przykład odrzucać. Czyli nie zawsze ktoś, kto idzie drogą życia 7, potrzebuje doświadczyć takich sytuacji odrzucenia, bycia odrzuconym, ale w sytuacji, kiedy mamy kontekst centryczności interpretowany w taki sposób, to myślę, że jest to jedno z doświadczeń. Jedna z takich sytuacji, które pomagają nam realizować drogę życia 7, czyli takiego zostawania ze sobą, tylko w sposób trochę okrutny. Bo my bardzo chcemy do ludzi, a ludzie mogą na przykład nas odsuwać. A gdybyśmy przeszli do drugiego tłumaczenia, czyli do tego, czego otoczenie od nas wymaga, żebyśmy byli zaakceptowani przez nie, to wtedy potrzebowalibyśmy innej jeszcze liczby, żeby to zobaczyć. Bo w tym systemie, którym ja pracuję, kontekst centryczności nie tyle jest jakby związany z liczbą drogi życia, choć tak naprawdę każda liczba jest ze sobą powiązana. To nie jest tak, że to się zupełnie oddziela, ale bardziej z liczbą świadomości, czyli liczbą podpisu. I teraz jeśli my na przykład mamy liczbę przeznaczenia 7, liczbę podpisu 1, a kąt ekscentryczności 6, to wtedy w tym przypadku tej drugiej interpretacji, czyli czego otoczenie od nas wymaga, my sobie raczej spojrzymy na relację między liczbą podpisu a kątem ekscentryczności. Tego tematu nie chcę rozwijać jeszcze bardzo mocno, bo zrobię na ten temat osobny odcinek, ale tutaj chociażby tak skrótowo, jeśli otoczenie wymaga ode mnie otwartości, to liczba podpisu 1 też taka będzie, bo te liczby należą do liczb otwarcia, do liczb, które kochają ludzi. Czyli tutaj jak najbardziej da się pokazać tę informację, tak, ja tak również chcę, ale one działają na zupełnie innych zasadach. 1 jest taką jakością troszkę bezmyślną, pełną taką entuzjazmu i doładowywania otoczenia. I w taki sposób ja chcę mieć kontakt z ludźmi. Ja chcę się podzielić tym, co ja mam i pomysłami, które ja mam. A 6 mówi o tym, kochaj ludzi, ale w ten sposób, że zadbaj o nich. Zaopiekuj się, daj im wszystko, czego potrzeba. I tu jest konflikt. To już nie ma tej relacji. Ja tak, kocham ludzi, ale na swój sposób. Ja nie będę robiła tego, czego potrzebuje ktoś inny. Więc tutaj jest pewnego rodzaju stawianie się, ale takie stawianie się troszkę jakby jedynkowe, czyli na zasadzie nie podoba mi się i jest konflikt, i jest kłótnia i coś tam jeszcze tam będzie wychodziło. Zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja, kiedy ktoś gdzieś tę 6 jeszcze będzie miał w portrecie, na przykład jako liczbę duszy, czyli coś, co jest moim pragnieniem, marzeniem, a inaczej, kiedy tej 6 tam dalej nie będzie, bo wtedy jakby nie mamy takiej potrzeby. Więc tu branie pod uwagę 2 liczb, jak widzimy, to jest bardzo trudne do określenia, jak naprawdę będzie to działało. Trzeba wziąć pod uwagę cały portret. No ale kroczek po kroczku, małymi takimi kroczkami będziemy dochodzili do tego, jak ewentualnie można by było na to spojrzeć. A gdybyśmy mieli tak, że kontekst centryczności to jest 8, bo na przykład ktoś nadał nam jakieś przezwisko i to już jest zupełnie inna jakość. To wtedy, kiedy to jest przezwisko, to raczej brałabym pod uwagę tylko tę interpretację, czego chce otoczenie, a nie to, co nam pomaga w realizowaniu naszej ścieżki, co jest gdzieś w naszej podświadomości. Może się też tak zdarzyć, bo może otoczenie akurat dotyka tej naszej części podświadomej i tam kłuje nas, żebyśmy wyciągnęli to, czego na przykład chcemy uniknąć albo ukryć. Może nie lubimy tej jakości w sobie, nie rozumiemy na przykład tego obszaru, jeśli nie ma tego gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. No mogą być różne ścieżki patrzenia na to. Więc jeśli wzięlibyśmy pod uwagę to, co chce wyciągnąć z nas otoczenie, a co może niekoniecznie jest z nami po drodze, to 8 by powiedziała nam, że otoczenie chce, żebyśmy nabrali pewności, żebyśmy nie mieli w sobie lęku, że czasem może być tak, że wpycha nas w sytuację, gdzie doświadczamy olbrzymich emocji, olbrzymich takich silnych napięć, gdzie 7 droga życia to jest totalnie inny świat, gdzie
zapobiegamy, zanim jeszcze wejdziemy w jakieś otoczenie, to my już mamy pełno lęków. Samej energii siódemki oczywiście, może nie drodze życia, bo to nie jest tak, że każdy, kto idzie drogą życia, to ma tak. Patrząc chociażby na te dwie liczby i na tę interpretację, już możemy powiedzieć, że jest ktoś, kto w podświadomości jest bardzo silny, bardzo pewny, umie stawiać granice, zaznacza swoją obecność, swoje istnienie w dosyć taki mocny sposób, trochę jak taka góra. No i idzie drogą życia przeznaczenia 7, gdzie ma się trafić na doświadczenia niepewności, lęku. Więc jak bardzo silne musiałyby być doświadczenia u takiej osoby, żeby ona doświadczyła tej niepewności i lęku. Ale jednocześnie pięknie się to nakręca, czyli doświadczanie tej niepewności i lęku wymusza na nas poszukanie sposobu, żeby znowu do tej pewności wrócić. I jednym z takich sposobów jest w przypadku świata siódemki zaufanie temu, co płynie gdzieś w nas, temu wewnętrznemu głosowi. Co jest problemem tutaj? No to rozróżnienie, co jest wewnętrznym głosem, a co jest naszą myślą, która znowu naciska tak typowo ósemkowo. Więc to jest ten temat do rozróżniania. I zarówno w tej relacji 7-8, jak i 7-6 też gdzieś tam się może to pojawić. Czyli co jest tym, co mi się wydaje, tym, czego ja się nauczyłam w życiu, że tak powinno być, a co jest tym moim wewnętrznym głosem. Nie? Więc tutaj jest to do pracy. A gdybyśmy poszli tym sposobem pierwszym, czyli co jest moim tym, co jest w podświadomości i co będzie pomagało mi w realizacji mojej drogi życia 7, to jest to właśnie poszukiwanie, to jest takie jakby stabilizowanie. Jestem coraz silniejsza na tej drodze. Czyli umiem zaufać temu, co płynie z mojego wnętrza. Tylko najpierw trzeba jakby przejść przez fazę, że ufam temu, co mi się wydaje. Nie? I tutaj przy 8 to jest to bardzo silne. Przy jakości 8 wszystko jest silne. Więc ta siła potrzebuje być troszeczkę naruszona. To znaczy tam, gdzie jestem przekonana o tym, że idę we właściwym kierunku, ale jest to bardziej zbudowane przez to, że nauczyłam się od innych, jak funkcjonować, ale nie wynika to z mojego wnętrza, nie wynika to z takiego poddania temu mojemu wnętrzu, z tego, że ja słucham tego swojego wnętrza, to tam zostanie to naruszone bardzo mocno, żeby zbudować na powrót ten ósemkowy świat, ale już w zgodzie z własnym wnętrzem. Nie? I to tak mogłoby to zadziałać. Ale w przypadku, kiedy to jest przezwisko, to powiedziałabym, że raczej jest to coś, co jest wymuszone przez otoczenie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za jakiś czas.